Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego Tank Models, który znajduje się oczywiście pod adresem www.tankmodels.pl. Składając zamówienia poprzez sklep internetowy, oczywiście macie możliwość również odbioru swoich produktów w naszym magazynie, który znajduje się pod siedzibą, czyli w Alejach Ujazdowskich 16. Pamiętajcie, nie mamy sklepu stacjonarnego. I tutaj dzisiaj chciałbym przede wszystkim, wiecie co, jest strasznie gorąco. To, co z tyłu słyszycie, to jest wiatrak, który trochę daje chłodu, ale go słychać. Dzisiaj chciałbym zaprezentować kolejny model samolotu. Wiem, ale uwaga, jest on w skali 1,72. Jest to model samolotu FA-16, tak jak widzicie w wersji CJ, Block 50, który, uwaga, zawiera pilocika. Nie ma to tamto, pilocik musi być. Tak prezentuje się pudełko od Tamii. Model znajduje się, posłuchajcie, ja ciągle mam problem z numeracją Tamii, ale już teraz wiem, o co chodzi. Model znajduje się pod numerem 60789. I tak jak wspomniałem, model w skali 1,72 i uwaga, to jest jedyny model w skali 1,72, który nadaje się do użycia konwersji, które również będą w moim sklepie, aby móc wykonać FA-16 C w wersji Block 52+. To jest na chwilę obecną mój prywatny model, ale oczywiście te modele będą wkrótce w ofercie mojego sklepu. Czekam teraz na dostawę. Myślę, że za tydzień, góra, 2 tygodnie one powinny się pojawić wraz z innymi modelami od Tamii, jak i również Italerki. A teraz co? Zaglądamy do puzderka. Ja powiem Wam, że powoli przekonuję się z tego. Małe doświadczenie miałem z firmą Tamiya, ponieważ nie produkuję modeli w skali pojazdów w skali 1,72. I tutaj też uprzedzę, że jak na 7.2 to nie jest tani model. On będzie śmiało powyżej 100 kosztował, no plus do tego oczywiście trzeba będzie zakupić jeszcze podwójną konwersję wykonaną z żywicy, jak i również no, w zakresie również kalkomanii dla polskich F-ów 16. Ten niestety nie nadaje się do FA-16 polskiego, tak jakbyśmy go chcieli tutaj zrobić, ale kupiłem go po bardzo okazyjnej cenie, żeby sprawdzić jakość tego modelu i śmiało wprowadzić ten model do oferty sklepu. Nie na pewno żaden z modelarzy, którzy nie zna tej firmy, bo są tacy, nie oszuka się na tej firmie. Jest to naprawdę bardzo porządna japońska firma z wielodziesięcioletnią tradycją, no już kupę czasu są. I myślę, że ktoś, kto kupi i wyda powiedzmy powyżej nawet 200 model plus konwersja, będzie usatysfakcjonowany. Ten pilot nadaje się, jego hełm nadaje się do wersji 52+, które używają nasi piloci, chociaż już powoli zaczynają zmieniać hełmy na bardzo podobne do tych, jakich używają piloci w F-35. Mówię o profilu tego hełmu, tak? Czy on ma, nie ma na pewno tych funkcji. Zaczynamy od instrukcji. Tak prezentuje się instrukcja Tamii. Jest ona bardzo fajnie zrobiona. Tutaj od razu mamy, posłuchajcie, pokazane kolory. Oczywiście Tamiya stosuje oznaczenia farb tamijowskich, czyli własnych. Jak mamy sobie po wycięciu, obrobieniu elementów, tutaj tak naprawdę tylko tu, gdzie wycinamy, sobie po prostu dopiłowujemy.
I teraz zwróćmy uwagę, od razu producent nam pokazuje, jak należy przed złożeniem, które elementy pola, elementy modelów pomalować, żeby później po prostu nie sknocić modelu, no bo po sklejeniu na przykład takiej kabiny, gdzie jeszcze dajemy na przykład kalkomanię, no żeby nie skopać tego modelu. Jest on naprawdę bardzo precyzyjnie wykonany. Ja te ramki pobieżnie oglądałem, więc tak naprawdę razem będziemy oglądać detal na tym modelu. No, będzie trzeba to wymienić, spód tutaj, który znajduje się, jak i również wymienić statecznik. O, ten element tak samo, dokładnie ten element, ponieważ tu my mamy taki dość długi, ten wystający zasobnik, w którym znajduje się spadochron. Jest kilka rzeczy, ja jeszcze się na tym aż tak nie znam, więc na chwilę obecną po prostu oglądamy ten plastikowy model, a jak tylko dojdą żywice, to zaprezentuję Wam zestaw tych żywic, żeby właśnie, bo to jest jedyny model, który można przerobić na FA16 w wersji PL. No i co tu mamy? Mamy następnie właśnie pokazaną też szczegółowo, jak sobie kabinę skleić. Tu mamy chuda, widzę. Bardzo fajnie wykonany tak samo fotel pilota. Tu jest właśnie ten tylny statecznik, bo pamiętajcie, że Tamiya na bazie tych ramek wykonuje również wiele innych wersji F-ów 16. I co tu sobie dalej oglądamy? Oglądamy, następnie dochodzimy do już praktycznie na koniec, patrzymy sobie właśnie na oszklenie kabiny. Tutaj mamy malowanie oczywiście uzbrojenia i tu trzeba przy uzbrojeniu też sprawdzić, czy aby na pewno nasze F-y używały tego uzbrojenia. Tu mamy kolejne elementy, jak należy pewne posklejać, pomalować, bo od razu są kolory farb. Tu mamy właśnie ten element, który też musimy zmienić, czyli ten wlot powietrza. I co tu jeszcze mamy? No i to wszystko, posłuchajcie, jeżeli chodzi o instrukcje. Mamy na pewno jeszcze, proszę bardzo, tutaj takie poradniki właśnie, jak wycinać, na co zwracać uwagę, jak nawiercać, jakich narzędzi użyć. A tu, proszę bardzo, mamy, zdaje się, rozłożyło się. Co to jest? Ach, taki poradnik. A nie, to nie jest poradnik, posłuchajcie, to nie takie pitu-pitu. Tu mamy pokazane właśnie, jak jest F16CD Block 52 i jakie mamy uzbrojenie, posłuchajcie, tutaj użyć, żeby wykonać prawidłową wersję, żeby po prostu wszystko było w porządku. Tu mamy w językach angielskim najprawdopodobniej, niemieckim. Myślę, widzę, że tutaj jest angielski język, chyba francuski jest. No tu mamy po japońsku, chyba tylko i wyłącznie. No i właśnie mamy to wszystko oznaczone tutaj, gdzie, który mamy użyć pocisk. Zbiorniki mamy też dodatkowe z paliwem. Bomby, rakiety. Pamiętajcie, że też się robi wersję do zwalczania, na przykład jak startuje walka powietrze-powietrze, powietrze-ziemia. A tu mamy malowania i gdzie nakleić dane kalkomanie, jeżeli chodzi o tą wersję pudełkową. No i teraz najwyższa pora. Posłuchajcie, tutaj papier schować. Widzę, że to jest po japońsku zrobione, czyli od drugiej strony sobie otwieramy. Chyba tak tam jest, jakoś inaczej. Od drugiej strony komiksy, pamiętam, że były mangowe, zawsze otwierane z tej strony. Odwrotnie niż u nas. No i teraz sobie co? Zajrzymy do kalkomanii. Spory zestaw, powiem Wam, dużo jest przede wszystkim tak, tych technicznych kalkomanii.
produkcji tamijowskiej. Również do uzbrojenia mamy oznaczenia, wszystkie paski te kolorowe naklejamy, właśnie tu mamy napisane, tutaj mamy Slide Winder, tu mamy AGM 88, tutaj mamy na zbiornikach do paliwa, tu mamy Harma AIM 120C, więc tu mamy kalkomanię do uzbrojenia, a tu do poszczególnych wersji malowania. Blaszek w tym zestawie nie ma tak samo żadnych, powiedzmy, masek, więc tutaj albo po prostu bardzo uważamy, albo robimy na przykład maski we własnym zakresie i zaraz Wam pokażę jakie. No właśnie ja używam na przykład tego typu taśm, to są właśnie do maskowania, jak i również arkusze A4. Z tym, że są to oczywiście taśmy w ofercie sklepu. Najlepiej mi się pracuje z centymetrówką i z 2-centymetrową taśmą. Jest jeszcze bardzo cienka taka taśma, bodajże chyba milimetrowa, ale powiem Wam na to, do czego ja potrzebuję taśmę, używam właśnie Amo, nie Tami, posłuchajcie. Używałem Tami i powiem Wam, że na przykład ta taśma jest delikatniejsza, lepiej się rwie i mam wrażenie, że jej takie jakby natłuszczenie na zewnątrz powoduje mniejsze, jak dużo malujemy farby, używamy, że mniej przesiąka, cały czas idealnie przylegając do danego materiału. I powiem Wam, że to jest ok, ale postaram się oczywiście, bo są ludzie, którzy są przywiązani tylko i wyłącznie do Tami i ni hu dalej. Ja testuję zawsze, żeby wiedzieć, co powiedzieć osobie, która na przykład będzie chciała zakupić taśmy, teraz Tamiya czy Amo. Na chwilę obecną mogę powiedzieć: panie, kupuj pan tylko Amo, tak? Bo mam tylko Amo. Ale powiem Wam, że testowałem Tamiję, jak i również Amo na farbach akrylowych i to mocno rozrzedzonych i powiem Wam, że Amo mi nie pofalowało, nie zaczęło przemakać, a tym samym odchodzić też od danego elementu. A jak już jesteśmy przy Amo, to również w ofercie sklepu mam cementy od Amo, płynne, rzadziutkie płyny. I teraz uwaga, używałem do tej pory cementu tego Extra Tin. No i teraz patrzymy, co nam daje. Posłuchajcie. Oczywiście odpakowujemy to wszystko. Nie będę teraz szukał ramek analfabetycznie, która pierwsza, która ostatnia. Po prostu ta wpada mi do łapy i zaraz sami zobaczymy. To jest ramka B z elementami wnętrza bardziej, klap, jak i również, oj, teraz oczywiście zapomniałem, cyk, zmiana wystroju i dla Waszego dobra swojego. Co tutaj mamy? Na tej ramce mamy elementy podwozia, wnętrza kadłuba. Posłuchajcie, wszystkie elementy są super wykonane. Przez folię oglądałem do tej pory. I powiem Wam, po prostu ja uwielbiam, jeżeli już samoloty, to żeby był pilocik. Po prostu dla mnie pilocik, samolot bez pilocika to taki bidula. Tak prezentuje się pilot. Bardzo fajny. Pamiętajcie, że FA-16 nie pilotuje się taką drążkiem po środku, tylko joystickiem, który znajduje się, zdaje się, po prawej stronie kabiny. Jedną ręką, drugą mamy do przełączania. A więc tak, to jest te elementy ramki B. Ciekaw jestem Waszego zdania, może ktoś z Was sklejał, bo to nie jest jakiś super nowy model. On już jest kilka lat na rynku. Wiecie co, nie sprawdzałem, kiedy ukazał się pierwszy raz, ale powiem Wam, że ramki pochodzą na pewno z różnych okresów czasoprzestrzeni.
ze względu na to, że no jest, jeżeli chodzi o Tamiyę, to oni wypuścili bardzo dużo F-ów 16 w różnych wersjach. I patrzcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy dwie ramki z uzbrojeniem, ze statecznikami. Posłuchajcie, dwa fotele mamy, kółka oczywiście. To są dwie ramki C. Na pewno, przepraszam, nic na pewno. Chyba, niczym łódka na wodzie, ten F-16 na pewno jest w wersji gdzieś D, czyli podwójnej, tak? I pewnie ta ramka umożliwia między innymi wykonanie właśnie wersji dwuosobowej. Tak prezentują się rama części. Kurczę, powiem wam, że naprawdę aż miło się ogląda te elementy. Nie są one przebajerowane, są takie akuratne. I powiem wam, że strachu nie ma, strach się znika, to strach się bać. O, tu mamy właśnie chyba joystick. Tak, tutaj element numer 2. To jest joystick do pilotowania F-a, jeżeli się nie mylę. I powiem wam, że te modele są tak, że ja nie mam obawy, że coś zrobię z tym modelem, popsuje mi się i będzie wielkie ola Boga. Tylko śmiało, na przykład powiem wam, do army te modele są aż moim zdaniem przebajerowane. One są pięknie wykonane, ale odnoszę wrażenie, że po prostu troszeczkę przerost formy nad treścią, a teraz jak widziałem, że się ukazał Hawker Hurricane w 4.8 za ponad 200, powiem wam, ciut drogo. Ci, co dostali, to pewnie zaraz będą, pokażą unboxingi i siona giełdę, no bo to, powiem wam, nie jest ciekawy model. No, Hawker Hurricane, no to już tyle firm go wydało, że głowa boli. Że naprawdę ten, co chciał mieć Hawker Hurricane'a, to już go łyknął, skupił waloryzację, a teraz już czas na nowoczesne rzeczy. I tu mamy ramkę H, dobra. I mamy, proszę bardzo, elementy właśnie wlotu powietrza, składające się z dwóch elementów. Tu mamy kolejne kółko przednie robimy i zwróćcie uwagę, że to jest model, który naprawdę jest super wykonany. Nie ma się czego bać przy robieniu tego modelu. To, co powiedziałam, bo czasami się bierze model i o Jezu Chryste. Tu nie mam takiego strachu. Nie jest tani model. Sami chyba przyznacie, że ponad 120-130 zł za model 7.2 plus, znaczy jeżeli chcemy sobie go złożyć, no to nie jest tanio, ale powiem wam, że przede wszystkim no jest to jednak F, tak? Fajny model, bardzo ładnie wykonany w porównaniu do innych F-ów. Oczywiście możecie sobie F-y kupić z italerki, dużo tańsze, ale powiem wam, że ten, mam wrażenie, jest lepiej wykonany. Tak prezentuje się ramka, posłuchajcie, gdzie jest ramka? Wiecie co, nie ma numeru, nie ma. G, przepraszam, jest. I to jest ramka G. Elementy góry, znaczy góry, wiecie czego? I elementy właśnie pojedynczej wersji F-16, czyli wersji C. Czyli jest na pewno, trzeba pośledzić, popatrzeć. Może jest też ta sama wersja w wersji właśnie dualnej, czyli dwóch pilotów i okaże się, że można wersję D polską zrobić. No bo powiem wam naprawdę, mamy już współczesne samoloty, już dosyć z tymi ruskimi samolotami. Kurczę, pióro XXI wiek, a my się dalej bawimy w różne dziwne rzeczy. Owszem, sentyment sentymentem. I patrzcie teraz. To jest spód. I zwróćcie uwagę na detal. No, jest on rewelacyjny. Elementy wnętrza kabiny pilota. Proszę bardzo. Tak są wykonane. Tu mamy dechę. Pozostałe elementy. Z drugiej strony mamy tutaj właśnie, tu mamy właśnie nosy. I teraz tak, gdzie są te elementy, które naklejamy na nos? A tu są, proszę bardzo. Widzicie, są dwie wersje nosów. My w naszych samolotach jest ta wersja,
To jest czujniki swój, wróg, właśnie takie, które pokazują właśnie pilotowi, czy leci nasz, czy obcy samolot, czy wrogi. Skrzydła. Nie, naprawdę zakręciłem się na punkcie tych F-ów. Już współczesnych samolotów. Pewnie jakiś sobie skleję jeszcze tam, powiedzmy, drugowojenny. No na przykład bardzo podoba mi się model od IBG, właśnie Focke-Wulfa w wersji torpedowej. Rewelacja, powiem Wam. Nakajima posłuchajcie, w tej wersji takiej obdrapańca, gdzie farba chodzi też o 7.2. Z tym, że powiem Wam, że tam z dystansem podchodzę do tego modelu, bo on jest strasznie precyzyjny i zawsze mam wrażenie, że coś sparł, tyle że moje umiejętności nie są jeszcze na tyle rozbudowane, że to jest jednak coś dla bardziej zaawansowanych modelarzy. A tu czuję fan do tego modelu i brak takiego cykora. Tak prezentuje się oszklenie. Znaczy, o tak jest, nie? Tu jest przód, tu. Bardzo cienkie jest, bardzo fajnie wykonane. No powiem Wam, jeżeli możecie, to poczekajcie. Tu mamy lewą, prawą lampkę, które znajdują się zielono i czerwono. Te elementy za chińskiego boga, nie wiem, to jest jakieś oświetlenie, to też nie wiem, co to jest. Jeszcze jestem za słaby, jeżeli chodzi o dane techniczne. I tu mamy właśnie tą ramkę E i F. Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że są ramki z podwójnym, do oszklenia dwumiejscowego F-a, który pewnie też dzięki konwersji polskiej firmy będzie można zrobić lechickiego po prostu F-a 16. Moi mili, no i posłuchajcie, to jest dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o F-a 16 od Tamiya, bloka 50 od Tamiya, z którego można dokonać konwersji na wersję polską. Bardzo Wam dziękuję. Linki oczywiście pojawią się do tego modelu w opisie w momencie, kiedy ten model, jak i również pozostałe F-y wejdą do oferty sklepu. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subowania mojego kanału, moich oglądaczy, a oczywiście duże dzięki dla tych, którzy już od dawna subują mój kanał i niedawno przybyłych również subskrybentów. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, czołgiem.